Witam w 4. odcinku. Kadłub został już z jednej strony testowo oklejony. Teraz druga strona. Każdy pasek to 2 deski. Podział desek już został zrobiony tępą igłą. Poretuszowane są również krawędzie. Paski są już z cieńszego kartonu, więc dużo łatwiej się będą układać. Mimo to trzeba je trochę ukształtować. Podobnie jak przy poprzednich paskach z tektury półmilimetrowej, tu też warto jest wyoblić paski w poprzek. Dzięki temu nie pojawiają się odstające krawędzie i każda deska przychodzi gładko w następną. Przez każdą najmniejszą szczelinę pomiędzy deskami będzie prześwitywał biały kolor, dlatego należy pomalować powierzchnię pod spodem. Można pomalować cały kadłub lub tylko miejsca, gdzie schodzą się poszczególne paski. Ja często maluję te newralgiczne miejsca małym pędzelkiem dopiero po przyklejeniu deski. Prawą burtę przyklejałem butaprenem, drugą przykleję klejem wodnym do drewna. Przy kleju wodnym należy posmarować tylko kadłub, bo jeśli posmarujemy część, to ona zmieni swoją długość. Wygląda na to, że na potrzeby filmu ambitnie dałem zbyt dużo kleju i trochę się rozlewa. Na szczęście całość będzie na końcu lakierowana, więc smugi po kleju znikną pod lakierem. Wspomniałem, że klejem na bazie wody należy smarować kadłub, ale tu mamy sytuację, gdzie taki klej możemy wykorzystać do wydłużenia paska. Po częściowym przyklejeniu wygląda na to, że jest za krótki, około pół milimetra. W takiej sytuacji możemy posmarować właśnie pasek, który po nasiąknięciu można lekko rozciągnąć. Trzeba to robić oczywiście z wyczuciem, żeby go nie urwać. Na kadłubie tej wielkości można taką metodą uzyskać nawet 1,5 mm. Wygląda na to, że już długość jest wystarczająca i wszystko świetnie pasuje.
Czasami zdarza się, że kształt desek nie pasuje. Tu mamy dwie lustrzane części i jednej z niej trochę zmienię kształty. Z tej strony ją trochę wyprostuję. Robię to zwyczajnie rozciągając jedną krawędź, jak zwykle z wyczuciem, by nie rozerwać części. Z drugiej strony zwiększę łuk w ten sam sposób. Istotne jest, żeby rozciągać wybraną krawędź, a nie marszczyć drugą. Ponieważ w tym miejscu będzie grubsza deska, czyli wzmocnienie poszycia nazywane też odbojnicą, dokończę oklejanie kadłuba od górnej krawędzi, szczególnie, że ma ona charakterystyczny kształt. Tak zresztą należy robić, gdy na burtach są otwory strzelnicze lub inne miejsca, które muszą być dokładnie dopasowane. Kadłub oklejony poszyciem. Na prawej burcie przykleiłem testowo wewnętrzne deski nadburcia i zamknąłem całość poręczami. Wklejałem deski z dwóch pasków, ale to było dość trudne ze względu na te wystające prostokąty, które nie całkiem do siebie pasują. Na drugiej burcie w związku z tym będzie tylko jedna deska, a prostokąty przykleję oddzielnie. Na rufie wewnętrzne deski są pod dużym skosem, więc trzeba taki skos zrobić papierem ściernym, pilnikiem lub ostrym skalpelem. Dokładnie trzeba ukształtować całą część. Drugą ewentualnie operacją jest przycięcie części tak, by wewnętrzna i zewnętrzna górna krawędź były ze sobą zgodne. Zewnętrzne poszycie jest trochę niżej, o około 0,7 mm, więc tę różnicę ucinam.
kilka przymiarek, korekt i można wklejać. By nie wydłużać filmu, klej został już zaaplikowany. Pierwsza warstwa poręczy powinna mieć tę samą szerokość co krawędź nadburcia. Na dziobie trzeba przyciąć i dopasować sam koniec tak, by wszedł on w szczelinę w ambrazurze dziobowej. Druga warstwa poręczy jest szersza i przyklejam ją tak, by większa część wystawała na zewnątrz. Podobnie jak przy pierwszej warstwie, na dziobie dopasowujemy końcówkę zgodnie ze szczeliną w ambrazurze. Przykleiłem malutkie deski pionowe, więc pozostaje już tylko zakryć pozostałe otwory resztą poręczy.
Pawęż zakrywam 3 częściami. W tych bocznych elementach trzeba wyciąć malutkie ząbki, by równo je dopasować z poręczami. Tu widać dokładnie ten ząbek. Oklejanie tylnicy, stewy i dziobnicy jest chyba na tyle proste, że tu nie potrzeba żadnego komentarza. Odbojnicę nakleiłem na karton 0,3 mm. Poretuszowałem, zaznaczyłem na niej linię podziału desek. Ponieważ ten element jest grubszy, więc trzeba go bardzo dokładnie ukształtować. Jak poprzednio, nadaję mu również wyoblenie w poprzek. Tu widać właśnie zaletę butaprenu, gdzie na poszczególnych powierzchniach on już wysechł i można tę część brać w rękę, a przy złączeniu z drugą powierzchnią z butaprenem bardzo silnie natychmiast łapie.